czajnikowy.pl. Czyszczenie bombii to coś, co sprawia dużo problemu i kontrowersji, ponieważ jesteśmy bardzo tacy higieniczni. Chcielibyśmy bombije, które idealnie się czyści, które idealnie można wyszorować, a w tym celu idealnie rozłożyć. Mamy popularne na rynku bombije, które się rozkładają. Ogólnie modeli bombii jest bardzo dużo. Jest między innymi właśnie bombija, która się rozkręca. W tym celu odkręcamy głowicę, otwieramy ją na pół. Widzimy tutaj osadzik z yerba mate, możemy go wyczyścić. Mamy też rurę, która pozwala nam wyczyścić w środku wszystko, co się znajduje, a potem złożyć to z powrotem i skręcić. Im częściej to robimy, tym szybciej się to wyrobi i tym gorzej będzie pracowało, ale tu każda bombija ma swoje zalety i wady. No, kwestia rozważyć trzeba samemu, co najbardziej cenimy w bombii. Tak czy inaczej, są modele różne, ale są też takie modele, których się niestety nie rozkłada. Modele, które po prostu, jak choćby ta łyżeczka, to nie jest oficjalna nazwa. Ja mówię łyżeczka, ponieważ przypomina łyżeczkę i też pełni funkcję łyżeczki. I jak się nie mylę, to chyba nawet w Ameryce Południowej mówi się na tego typu bombije łyżeczka, ale no wiecie, bazuje to na skojarzeniu. Tak czy inaczej, taka bombija nie jest rozkładana, nie da się tej głowicy odkręcić czy zdjąć. Jedyne co, to możemy się przedostać przez ustnik, który, żeby wygodnie się piło, zawsze jest zwężony. To też, no wiecie, za ciasna szparka. No nie da się tutaj włożyć nic, a nawet jak włożymy coś, to nie dojdziemy aż do końca. Więc jak to czyścić? Chciałbym Wam dzisiaj to pokazać. Jak wyczyścić bombiję i jakie są w ogóle na to metody i sposoby. Zależy właśnie, jaką mamy bombiję. Przede wszystkim pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, to jest wycior. Wycior, czyli coś, czym będziemy mogli czyścić bombiję. Albo wycior specjalnie przygotowany do bombii, taki podobny do wyciora do butelek. Jest to po prostu skręcony drucik, gdzie na końcu w tych splotach skręconego drucika tkwi szczotka. Czyli no takie syntetyczne tutaj sztywne włosie jak pędzel, czy no właśnie po prostu szczota do garów, tylko że taka specjalna malutka. Jeżeli nie macie takiego wyciora, a chcecie, to możecie kupić odpowiednio nieduży wycior do czyszczenia butelek, albo w sklepie chemicznym jest wycior do czyszczenia probówek chemicznych. I on oczywiście jest za duży, możecie go poobcinać, jeśli Wam się chce, żeby doprowadzić do takiego stanu. Ale oczywiście takie wyciory do bombii są do kupienia. Inną alternatywną wersją wyciora do bombii jest taki całoczyszczący, rozszerzający się wycior z druciku, który możemy modelować jak nam wygodnie i on jest cały taki puchaty i to nie jest już taka sztywna szczota jak tam, tylko takie, no właśnie, no takie nitki, takie to jest jak z włóczki wełnianej, takie milusie, fajniuśkie. Siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie tym wyszorować, bo to jest, wiecie, dużo bardziej miękkie niż to. Tutaj jak się nawet dotyka palcami, to czujecie, że to trze, nie? Jak szczotka, a tutaj, no tak, równie dobrze można by kawałek włóczki przeciągnąć przez bombiję i tak sobie w jedną i drugą stronę tym robić. Tak czy inaczej, takie wyciory również możecie kupić w trafice, ponieważ tak naprawdę to jest wycior do fajki. Jeśli ktoś pali fajkę, to co jakiś czas tam musi czyścić i to są właśnie wyciory fajkowe, które świat yerba mate przejął dla siebie, uznając, że również bombiję da się wyczyścić. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić własnoręczny wycior, wykonany własnoręcznie, domowy, no i jak sobie poradzić z bombiją, która no niestety z racji konstrukcji nie może być wyczyszczona wyciorem, bo się po prostu nie rozkłada. Zaczynamy od wyciora, myślę, ponieważ samo działanie wyciora jesteście w stanie sobie wyobrazić. Te kupne wyciory nie będą nam potrzebne, my zrobimy swój wycior. Co potrzebujemy? Uwaga, na razie kuchenka też precz. Mamy taki czyścik do naczyń. Każdy w domu ma, jak sądzę. Są różne rodzaje, modele, różne materiały. Czyścik dwustronny. Tutaj taka gąbeczka jak do kąpieli. Tutaj takie, nie wiem co, to kojarzy się z druciakiem, prawda? No bo mamy też do naczyń druciaka, tylko że to nie jest z drutu, tylko z takiego, no taka szorstka gąbka, wiecie. No mniejsza, wiecie o co chodzi. Mamy coś takiego. Potrzebny jest drut.
Ja go kupiłem w markecie budowlanym, ale taki drut różnego rodzaju. To nie ma znaczenia, jaki to będzie drut. Czy to będzie drut powlekany, możecie iść do jakiegoś sklepu elektro i kupić się zwykły przewód do prądu, tyle że nie taki pleciony, wiecie, tylko że drut, nie? Z pojedynczego włókna, można by powiedzieć. Co ważne, on nie może być za gruby. To musi być coś, co najłatwiej powiedzieć, nie będzie przekraczało grubości materiału, z którego są wykonane biurowe spinacze. Tak jakbyście mieli odpowiednio wielki biurowy spinacz i byli w stanie go tak rozłożyć, to wtedy będzie fajny drut. Bierzemy więc drut i znajdujemy początek. O, mam. Taki drut musimy sobie uciąć. Ja użyję kombinerek, ale możecie tam czegokolwiek. Jakieś kombinerki w domu też każdy gdzieś tam ma, prawda? Zwykłe kombinerki. Nie za piękne, przepraszam Was, ale no, trochę przeszły już. Takiego drutu ucinamy sobie no tyle, nie? To chyba około 30 cm. Teraz nożyczki i ucinamy kawał tego. A najlepiej 2 kawały, bo zrobimy na przykład 2 wyciory. Możemy mieć wycior na każdą okazję. Ja do bardziej takich ekstremalnych zadań używać wolę tej części tutaj. Czyli no, gąbeczka niestety jest na straty, ale jak sprytnie to zrobimy, to możemy dalej nią myć gary, bo w sumie potrzebujemy odciąć niewiele. Odcinamy taki tutaj brzeżny kawałek tej gąbeczki. Jak to podkradniecie w kuchni, to nikt nie zauważy, że nawet odcięliście kawałek. Mamy coś takiego. Teraz odcinamy to zielone, czyli to szorstkie. Tego nie wyrzucamy, bo też się może przydać. Coś takiego teraz wkładamy w drut. Mamy drut, składamy go na pół. Wkładamy to tutaj i zaginamy. I teraz potrzebne nam są kombinerki, żeby skręcić to ciasno i zrobić taki własny wycior. To nie jest całkiem proste. Można nawet użyć podwójnych kombinerek albo rozszerzyć te druty, tak żeby się dało odpowiednio ciasno to dociągnąć i zakręcić. To nie musi być całe skręcone, tak jak w tym kupnym wyciorze. Wystarczy tyle, żeby się to po prostu trzymało. O, możecie złapać ten koniec, na przykład używając kolan. O, zepsułem. Jeżeli nikt Wam nie pomaga albo nie macie imadła. I to skręcić ręcznie. Tak czy inaczej musi to być coś takiego, żeby się to zmieściło w naszą bombiję. I teraz przycinamy, żeby nie było za dużo. To już jaką macie bombiję. Warto sobie najpierw ją otworzyć i przymierzyć, jaka jest nam niezbędna średnica. No bo to na razie, jak się uprzeć, to też wsadzimy, prawda? Ale wiecie, no, jeśli o mnie chodzi, właśnie, chodzi to za wąsko, za ciasno i się rozrywa. Musimy zrobić od nowa. Rozrywa się, więc trzeba to przyciąć po to, żeby można było wygodnie szorować bombiję. Gotowe. Poza kadrem zrobiłem jeszcze raz. Tym razem trochę za krótki, spójrzcie. No nie starczy tego, żeby sięgnąć, ale musicie to wszystko wyliczyć. Musicie wziąć odpowiednio długi drut i odpowiednio duży kawałek tej gąbeczki. Co teraz? Nie będę Wam już pokazywał, że to jest za duże, bo znowu mi się przerwie. Przycinam od razu. Wystarczy sobie to tak umodelować, jak nam tutaj potrzebne. Miejmy świadomość, że na mokro z dodatkiem płynu do naczyń, ponieważ będziemy to czyścić płynem do naczyń, będzie bardziej się ślizgało i no, będzie ten wyciorek bezpieczniejszy. Tak czy inaczej, jesteśmy w stanie tutaj pięknie szorować. Jak to najlepiej zrobić, żeby nie przeleciało? Ja robię zwykle tak, że przepłukuję bombiję, wkładam coś takiego i teraz biorę butlę płynu do naczyń i puszczam tam taką piękną kroplę do środka. Dlaczego ten wycior musi być już tam, żeby mi ta kropla od razu nie wyleciała? I później jeszcze troszkę wody i szorujemy. Zacznie wyłazić taka bura piana. I wiecie co, to można w sumie wyrzucić. Nie jest nam żal kawałka drutu i kawałka zmywaka kuchennego, więc nawet nie trzeba tego przechowywać. Poza tym, że to no tak jak zmywak kuchenny, zużywa się. Możecie sobie zrobić jeszcze z tej gąbeczki drugi wycior do już takiego podczyszczania. Wiecie, bo to jest takie szorujące. Zdzieramy osad, a później chcemy na przykład wyczyścić, no to oczywiście nie tkamy tego tu, bo to nie ma sensu, nie dopchniemy się. Robimy sobie używając mięciutkiej gąbeczki. Możecie zastosować inne rozwiązania. Na przykład sugerując się takim puchatym wyciorkiem, możecie wziąć kilka kawałków jakiejś włóczki wełnianej i skręcić ją w tym miejscu
i na przykład używać w ten sposób. Tylko że no tak jak Wam mówię, to nie jest szorujące, to jest takie mięciusie. Więc rurę czyścimy w ten sposób. Jak czyścimy resztę? No kiedy nasza bombija się otwiera, no to siłą rzeczy nie ma tu żadnych filozofii. Używamy po prostu jak zwykłą łyżkę, to myjemy w zlewie, wiecie, takim tutaj czyścikiem, zwykłym płynem do naczyń czyścimy ze wszystkich stron. Właściwie jeśli chodzi o czyszczenie bombii, to newralgiczne jest tylko ten środek. Tutaj no jest problem, jak to zrobić. Robimy trochę porządku, pokażę Wam teraz co z bombiją, gdzie wycior nie może zadziałać. Przesuwamy wszystko na bok. Wraca nasza kucheneczka. Musimy bombiję ugotować. To jest bardzo prosta metoda. Potrzebny nam jest garnuszek. Dlaczego taki wielgachny? Możecie użyć patelni. Chodzi o to, że bombija musi płasko się znajdować w środku i być zalana wodą w całości, więc nie może to być mały rondelek, że ona tylko stoi. No chyba, że będziecie to robić tam na kilka razy. Ta oczywiście się odkręca. Ja ją wziąłem do celów pokazowych, to jest najstarsza bombija, jaką mam. Bo można również rozkręcane bombije w ten sposób czyścić, ale przede wszystkim chodzi o te zgrzane. Wrzucamy bombiję do gara. Co proszę, soda oczyszczona. Soda ze sklepu, taka do ciasta, czy do czego tam się używa sody. Można tym też sprzątać, można tym czyścić bombiję. Zamiast sody możecie użyć octu albo kwasku cytrynowego, tak jakbyście odkamieniali czajnik. Niemniej bombija raczej nie jest zakamieniona, więc średnio się to uda. Najlepsza jest soda, bo ona po prostu wyżre ten osad. Sypiemy. Ile? Ja nie wiem, łyżkę? Wiecie, no zależy ile bombii naraz czyścicie. To nie jest tak, że z tym się da przesadzić. Świat nie wybuchnie, ani bombija się nie przeżre na wylot. Po prostu będzie trzeba dokładniej to wyczyścić. No a niech będzie, że tyle. I teraz woda. Ja tu mam wrzątek, żeby było po prostu szybciej. Na koniec wrzucimy nawet naszą otwartą bombiję jeszcze, o proszę, bo też można w ten sposób po prostu już rozkręcalne również czyścić. No i gotujemy. Zupa z bombii. Proszę bardzo, płomień jest. Woda z sodą i bombijami. Nie mam łyżki, żeby mieszać, ale ogólnie chyba soda się sama z siebie rozpuści w gorącej wodzie. Nie trzeba będzie tego wspierać chyba jakoś mechanicznie. Czekamy. Zmniejszyłem ogień. Tak na małym ogniu gotujemy sobie to kilka minut. Jak zajrzycie do środka, od razu będziecie widzieć, jaki zrobił się brud. Ile to paskudztwa już się udało wygotować z tych bombii. Są tylko 3 i wierzcie mi, to nie jestem brudasem. To nie jest tak, że one nie były myte. Tak w ogóle to jakby używam takiego czyścika do nich od zewnątrz, ale tutaj przede wszystkim właśnie ze środka. Jak nie mamy jak wydobyć, bo na przykład taką bombiję możemy sobie tym wyciorkiem gdzieś tam od ustniczka troszeczkę oczyścić, tam miejsce, gdzie mamy kontakt z ustami, ale osad zbiera się w całej rurce i w samej główce bombii. Tam się nie dostaniemy. No i jedyna metoda to wygotować, to wygulgotać w takiej sodowej wodzie. Ja też używam zmywarki i myję w zmywarce taką bombiję jak zwykły sztuciec. No i jak widzicie, co jakiś czas warto te wszystkie bombije wrzucić do kotła z sodą i przebulgotać, bo nawet użycie zmywarki nie gwarantuje dokładnej czystości w środku. Myślę, że wystarczy. Co teraz? No teraz musimy je po prostu umyć. Myjemy
z zewnątrz, właśnie naszą ukochaną w tym odcinku, sponsorującą odcinek gąbeczką i dokładnie płuczemy. Można, jeżeli ktoś się obawia, że gdzieś mu tam będzie zbyt sodowo wewnątrz tej bombii, można wywalić ten żur i teraz podgotować to w czystej wodzie, już bez dodatku sody, no właśnie dla wyczyszczenia. Możecie zrobić jeszcze śmieszniejszy numer, tylko że uprzedzam, jest to niebezpieczne. Można zamiast sody dodać płynu do naczyń albo jakiegoś detergentu. Tyle, że kiedy zacznie się to gotować, będziecie mieli bardzo dużo piany. Trzeba uważać. Bardzo nieduża ilość jest wymagana. Po prostu, no wiecie, tak jak się dmucha bańki mydlane, prawda? No, jak dmuchamy do wody z płynem do naczyń, to po prostu robią się bąble. No tutaj będziemy to gotować. Zapach będzie intensywny, zależy jaki macie płyn, ale piana będzie tak kosmiczna, że możecie nabałaganić, więc ostrożnie, ale możecie w ten sposób doprowadzać bombije do coraz to czystszych postaci. Podobnie zachowuje się bombija srebrna lub posrebrzana, ponieważ one tracą blask, ale to w ogóle robimy ze srebrem w ten sposób, że wrzucamy sól i aluminium. Do takiego kociołka musimy włożyć folię aluminiową, na to kładziemy srebrną bombiję, posypujemy solą i zalewamy wrzątkiem, zostawiamy na trochę. Ona pięknie odzyskuje kolor, pięknie się oczyszcza. Nie pokażemy tego z prozaicznej przyczyny. Nie stać mnie na srebrną bombiję. Tak czy inaczej, zwykłe nierdzewy albo niklowane bombiki, albo nawet alpaki możecie wysodłować. Polecam. Jakie wy macie metody na czyszczenie bombii, zwłaszcza tej, w którą nie dostaniecie się wyciorem, nawet domowej produkcji? Czekamy na wasze opinie, czekamy na wasze sprytne rozwiązania, bo na pewno w jakiś sposób sobie radzicie. Pozwoli nam to poszerzyć naszą wiedzę. Wymieniajmy się tą informacją. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.